Proszę Państwa, raz jeszcze przywitajmy brawami reżysera filmu, pana Michaela Di Jiacomo. Thank you very much for staying to watch the film. Very, very much appreciated. Bardzo dziękuję, że zostaliście Państwo i obejrzeliście mój film. Bardzo to doceniam. Najpierw chciałbym zapytać o kluczowy aspekt filmu, czyli o współpracę z parą aktorów, bo w zasadzie jest to film tej dwójki aktorów. Dzielą każdą scenę, ale w ogóle nie dzielą przestrzeni. Są cały czas oddzieleni. Jak Pan pracował z nimi, przygotowując te role? The first question I would like to ask you is about how you well, it's an issue at the heart of the movie. How did you rehearse with the actors before you start shooting? Because they share the screen time all the time, but they never share the same space. So I was wondering, how did you set out to do it? Well, first of all, I mean, it took a long time for this film to get made. It was supposed to be made very quickly, and then it took over a year or two. And so my methodology is to have discussions first with each of them separately. Always and talk about the character and trying to get us on the same path. John and I, it took about 2 months for John and I, to convince John that this was the character. At any rate, then after that, we start having roundtable readings, just the two of them. But also, between that and shooting, I'm sending them material. I'm sending them notes, just ideas, impressions, that sort of thing. And then the rehearsal period was fairly short, it was about a week, the actual intensive rehearsal period, because it just kept getting pushed back and pushed back and pushed back. But it was a long process for this. But the discussions up front, getting on the same page of what these characters are, that was the most important thing. No był to długi proces, dlatego że film co prawda miał powstać bardzo szybko, ale bardzo się to przeciągnęło w czasie ze względu na różne zmiany terminów. Powiedziałbym, że kluczowym aspektem była tutaj dyskusja, to znaczy dyskusja każda z nimi osobno. Rozmowy, jakie miałem na temat tych postaci i na temat tego, kim te postaci tak naprawdę są. Jeśli chodzi o Johna, to te rozmowy były bardzo długie, w zasadzie 2 miesiące zajęło mi przekonywanie, że to jest właśnie ta postać, którą chciałem, żeby zagrał. Później jeszcze przez tydzień siedzieliśmy wspólnie przy stole i mieliśmy takie wspólne czytania, ja i ich dwoje, ale także zanim w ogóle przystąpiliśmy do kręcenia, cały czas przesyłałem im różne materiały, notatki, materiały na temat tych postaci, które pozwoliłyby im uchwycić to, kim ci ludzie są. Więc bardzo było ważne dla mnie na to, żeby było pomiędzy nami pełne zrozumienie co do tego, kim ci ludzie tak naprawdę byli. But to add to that, as a director, what you're trying to say is, who are at least in America, I don't know how it is in Poland, but there's different schools of acting. They're method actors, which is a very intense approach to performance. And so what I did was, I'm familiar with method, but what I did was I also went back and studied myself. So, because it's all about communication, clear, concise communication. But I always also ask the actors, I say, how do you like to rehearse? And when I asked her privately, I said, how do you like to rehearse? Because she doesn't work that much. She started to cry. And she said, nobody's ever asked me that before. Jeżeli chodzi o pewną tradycję, w której ci aktorzy konkretnie grają, jeżeli chodzi też o reżyserię, to są aktorzy posługujący się tą tak zwaną metodą Stanisławskiego. Obydwoje. I kiedy pracowałem z nimi, ja jednocześnie musiałem też jakby bardzo przyjrzeć się sobie, żeby móc komunikować się z nimi w sposób klarowny, dlatego że ta klarowna komunikacja była dla mnie bardzo ważna. I na przykład kiedy zapytałem Catherine, w jaki sposób lubi pracować w trakcie prób, to ona w zasadzie się rozpłakała, dlatego że powiedziała, że nikt ją o to wcześniej nie zapytał. To jest aktorka też, która dosyć rzadko pracuje. Aktorstwo to jedna strona, ale druga to, co w tym filmie się też znakomicie udaje, to jest wykreowanie takich 2 oddzielnych światów zupełnie, tych świata jego, świata jej, które także wyglądają bardzo inaczej na poziomie wizualnym. Może parę słów o tym, jak Pan właśnie tworzył te 2 przestrzenie. Acting is one thing, but also this movie works very well in sort of creating 2 very distinctive spaces. I mean, there are
very opposed to one another, but highly recognizable from the start. So how did you fashion them, those two sort of worlds that the characters live in? Well, for me, first of all, you know, I'm not saying anything new to anybody, but filmmaking is anticipating problems and then resolving the problems that come up. And so for this, I knew I had 12 days to shoot. So it had to be very simple, contained shooting, which could get, quite frankly, boring. And so what I wanted to do was say, okay, their apartments, their dwellings, are characters as well. So your eye can kind of discover, as you're looking at this static shot, he is stuck in the past. So I wanted to overemphasize that. I wanted to overemphasize that this man is stuck in the past. She is kind of flighty. She doesn't go out, but I wanted her to bring the outside world into her dream world. So I wanted her to be much more like Art Nouveau, in a tiny way, Art Nouveau and such, of bringing the nature in, or the rest of the world in, the newspapers. Also give them both, in a way, a little bit of a fable taste. But it was extremely important for me that these apartments were characters. Od samego początku wiedziałem, że po pierwsze to był bardzo krótki okres zdjęciowy, to było tylko 12 dni, więc jako filmowiec zawsze trzeba wybiegać myślą w przyszłość i przewidywać wszystkie możliwe problemy. 12 dni to jest bardzo mało czasu i wiedziałem, że zależy mi na tym, żeby te obydwa mieszkania były w zasadzie kolejnymi postaciami, to znaczy, żeby jakby błądząc okiem po tych wnętrzach można było odkrywać rzeczy o tych postaciach. I wiedziałem od samego początku, że jeżeli chodzi o mężczyznę, musiało to być mieszkanie sugerujące, że on jest jakby więźniem własnej przeszłości, czyli musiało tam być bardzo dużo artefaktów z jego własnego życia. Jeżeli chodzi o nią, to ona z kolei jakby jej mieszkanie wygląda w ten sposób, że ona tam wprowadza bardzo wiele elementów ze świata zewnętrznego, do którego faktycznie nie przynależy, więc pewne elementy Art Nouveau, tych właśnie scenograficznych szczegółów w jej mieszkaniu miały właśnie wskazywać na to wprowadzanie świata fantazji do tej przestrzeni, ale zdecydowanie zależało mi na tym, żeby te mieszkania właśnie były w zasadzie kolejnymi postaciami, żeby też miały pewien wymiar bajkowy. And I wanted to use, for his character, I wanted to use earth tones, browns, heavy browns, because he's drugged, the dog's passed out, you know, he's drugged down, and I wanted to use kind of lighter, more whimsical colors for her. But colors turned out to be, and this is a very simple film in a way, you know, but then two characters and all that. But had to have a lot of decision making, both on looking at the actors and what they can offer in a very simple way, how I can build around what I have, and also just the aesthetic that I wanted. For instance, for her, I gave her gold walls, or kind of yellowish walls, which in filmmaking you don't do because it affects skin tone. But because Kathy, who's a lovely person, but she comes off cold, and so I knew I needed to warm her up for the audience to stay with her. Right. So I would choose an unorthodox approach because of the actor that I was dealing with. Right. Od samego początku też wybrałem pewien konkretny klucz kolorystyczny, to znaczy jego mieszkanie jest utrzymane raczej w takich bardziej ziemistych tonach, które jakby sprowadzają go na ziemię, nawet dotyczy to jego psa. Natomiast jeżeli idzie o jej mieszkanie, to tutaj zastosowałem taki rodzaj pewnej złotej ściany, znaczy oświetlenia takiego, które skąpało całą tą przestrzeń właśnie w takim złotawym, ciepłym świetle, czego zazwyczaj się nie robi, dlatego że wówczas ton koloru skóry jest trochę zmieniony u aktora. Natomiast ponieważ ona jako aktorka jest dosyć, wydaje się taką dosyć chłodną osobą, to wiedziałem, że zmiana tego koloru jednocześnie wydobędzie z tej postaci tą jakość, o której mi zależało. Więc to, co jest dla mnie najważniejsze, to jest to, że chodziło mi o wydobycie czegoś z aktorów poprzez tą przestrzeń, mimo że na pewnym poziomie jest to bardzo prosty film, no bo cały czas przechodzimy od niego do niej, tutaj jakichś wielkich efektów nie ma. But a lot of those colors were tweaked tremendously after I shot too in post-production, because what I was going to say is because we shot so fast. And you know, a camera setup is one thing, but lighting takes time. And so, I was not that familiar with my DP. You know, I storyboard everything and just say, okay, cool. And so, for the daylight shots, interiors, daytime, there's just one big light. Sure. It's one big light overhead, right? So it's one big light overhead. It's not as
This picture, the light is coming down, but it's soft. It's a huge, like, light box, which is softer. But what it does is flatten everything out. Right. So if you saw the raw footage, it does not look like this. And so what I did was I was talking to some friends, and I started doing some research about something called a base light. People might know what that is, but it's something that you can tweak every frame. And so I worked with a very extraordinary... Post-production, right? In post-production, I had to do most of my post-production in Belgium, and I worked with a tremendous colorist, and for about 2 weeks, he and I, almost around the clock, her hair has a little flower, and so we would play with that flower, the color of it. You can make a circle through it's amazing. You can make a circle around that, and then kind of track it so she can kind of walk around with this light. So most of the colors and shading was done in post-production. Right. Muszę powiedzieć, że wiele z tych efektów właśnie oświetleniowych było uzyskanych właśnie na etapie postprodukcji za pomocą malutkich zmian. To światło, którym się posługiwałem na planie, a muszę powiedzieć, że nie znałem się dobrze z moim operatorem, kiedy przystępowałem do pracy nad tym filmem. Miałem wszystkie storyboardy i tak dalej, ale mimo to światło na planie pochodziło w zasadzie z jednego dużego źródła, które było dosyć jasne, ale też spłaszczało wszystkie przestrzenie. Później właśnie na etapie postprodukcji, która odbywała się głównie w Belgii, posługiwaliśmy się tak zwanym base lightem, tutaj nie znam tego terminu, natomiast chodzi o rodzaj zmieniania odcieni kolorów już w postprodukcji, dosłownie klatka po klatce, i to jest bardzo czułe urządzenie, które pozwala na drobniutkie, małe zmiany, których używaliśmy, włącznie właśnie z takimi szczegółami jak kwiatek w jej włosach, który nawet kiedy ona porusza się w kadrze, może być zmieniany jego kolor. Proszę Państwa, okazja do zapytania pana Michaela Di Jiacomo, o cokolwiek, w związku z filmem oczywiście. W jakimkolwiek języku z dwóch możliwych, proszę bardzo. I appreciate you saying that, because for my previous film was very visual, and this one, but I knew, I was like, what can you do with? You're probably filming. You kind of say, what can you deal with here? I can control, the color. I can't control big dolly shots, but that was not going to happen. That sort of thing. But so I'd done some color research before. The palette was already settled months before. What I don't like, I had to shoot with a very bad digital camera. Just a terrible camera. Just terrible camera. So it was hard to hold information. So doing all that work at the end did two things. If you notice in the beginning, she's wearing this kind of blue sweater, and it comes alive. And that's not supposed to come that alive, but it's just that the information is not there, and I was trying to keep the coloring consistent and give it that coloring. But that's something that horrifies me when I watch it. The other thing is, because I did so much work post-production on it with the shading, all that, when it goes to DVD, it gets banding. It's very difficult to control. Komentarz z widowni był głównie rodzajem docenienia właśnie tej strony wizualnej filmu. Pani powiedziała, że nawet w pewnych momentach tak bardzo jej się podobały te poszczególne kadry, że chciała wyciągnąć swój aparat i zrobić zdjęcie, bo właśnie dostrzegła te efekty kolorystyczne. Po czym pan Giacomo opowiedział dokładniej o właśnie tych zabiegach, które stosował. Okazuje się, że pracował z bardzo niedobrą, czy też słabą cyfrową kamerą, która sprawiała dużo kłopotów, także jeżeli chodzi właśnie o kolory. Niebieski sweter, którym na początku bohaterka się przechadza tutaj, zwłaszcza dostarczył najwięcej problemów. Jeszcze jakieś pytania? Any more questions? Yes. Oleszczyk. Ola, yes, terrific. Yes, I read article about her, and she told them that this ripping off this newspaper from the windows, it was her idea to create it. Let's clear this. Wait, what? I read that this ripping off... Ola is lovely. But, No, that was not her idea. No.
scenografia filmu pochodzi z Polski i okazuje się, że no, rozpowiada informację, że to był jej pomysł, żeby z tą sceną zdzierania gazet. No, that wasn't the case, right? Okay. And a matter of fact, we had a lot of trouble with that scene because what happened, you know, there was, you know, what I wrote in, but first of all, it was taped down too much. These simple, oftentimes, these simple things like the tape dispenser can create tremendous problems, and that was a tremendous problem that we had to kind of figure out. Muszę powiedzieć, że... I guess she figures it's Poland and I won't read it, but thank you. I'm going to give her a call. I was about to ask that if you have to call to make. Tak, ta scena, znaczy ta scena była wymyślona przeze mnie, natomiast co prawda sprawiła nam sporo kłopotów, dlatego że to zdzieranie gazet okazało się trochę trudniejsze niż zamierzyliśmy. Użyliśmy za dużo taśmy. Tego typu szczegóły potem liczą się właśnie problemy z taśmą klejącą. Także było jej trochę za dużo i nie było tak łatwo zerwać te wszystkie gazety, ale potwierdzam, to była moja scena, muszę porozmawiać z Olą na ten temat. Proszę Państwa, powolutku będziemy musieli kończyć. Jeszcze ostatnie pytanie dotyczące finału filmu. Pan wcześniej wspomniał o tej bajkowej jakości. No i mamy Alicję w Krainie Czarów. Czy to miejsce w Central Parku jest jakimś szczególnym miejscem dla Pana? Way back, you mentioned the fable-like quality of the film, and the Alice in Wonderland Central Park statue definitely plays into that. So, is that a place that you like, especially in Central Park? This is something that you... I think it's... what I write generally is for myself and all that bigger kind of fable-esque pieces. This one, what I wanted to do is, even though he kind of lives in an antiquated way, and they're stuck in the past. Both of them are stuck in the past. No internet. But I wanted to give it some type of a sense of timelessness, some type of a sense of immediacy. And I thought if I give little wisps of enchantment, little tiny things like the bird, that kind of stuff, or the beet-colored newspaper, which that was my idea too. That was not always on the thing. Those little kinds of moments, I thought. Would lend itself to a timelessness. It's in a very simple way. Right. And so then I wanted, at the end of the day, to make that even a larger statement of the Alice in Wonderland statue, and then also kind of the Rapunzel-esque, as you noted earlier, the Rapunzel-esque image of her in a tower. The final image, right? Yeah. Zdecydowanie tak. W ogóle te postacie obydwie żyją w pewnym takim jakby świecie przeszłości, można powiedzieć. I kusiło mnie, żeby wprowadzać do ich świata właśnie te takie malutkie elementy baśniowości, pewne takie oczarowania, zaczarowania, które przejawiają się, no właśnie, chociażby w tym pomniku Alicji w Krainie Czarów, który ma w sobie pewną taką bezczasowość, a także w innych elementach. I w tej gazecie rozerwanej, ale także w ostatnim ujęciu, w którym mamy ją w tej wieży zupełnie jak roszpunkę z baśni, którą Państwo znacie, jakby zamkniętą w tym swoim takim małym więzieniu. Więc tak, te elementy były świadomie wprowadzone, żeby właśnie ta baśniowość tam zaistniała. But at the end of the day, what we try to do is myself and Totoro and the actors, because we know we had very limited time and we have no money. Is say we'll try to make something intimate. We're stuck on a phone line. We'll try to make something intimate and mature that's truthful. That was really it. Ale ostatecznym celem, najważniejszym było, bo po pierwsze mieliśmy bardzo mało czasu, po drugie w ogóle nie mieliśmy pieniędzy, ale wszyscy zgodziliśmy się co do tego, że zależy nam na tym, żeby stworzyć coś, co ma wymiar intymny i bardzo prawdziwy. I to był nasz główny cel, and I think you succeeded beautifully in that. So I'm really happy that we could have you here, and great to... Dziękuję. Thank you very much.